Dzień dobry, witamy Was serdecznie, tak, z Dieselkiem. Będziemy dzisiaj dla Was kręcić odcinek o tym, dlaczego kochamy życie w naszym parku, dlaczego kochamy nasze drzewa i opowiem Wam o kilku indywidualnych drzewach, które są moimi ulubionymi drzewami, o leśnej terapii, o tym, jak radzić sobie ze stresem i co odkryto w Japonii. Zapraszam Was serdecznie. Wyszliśmy właśnie za granicę naszego parku, jesteśmy za granicą. Ta polanka tutaj to jest miejsce, w którym przed chwilą staliśmy i to jest nasze letnie pole namiotowe, które jest czynne głównie w lipcu i sierpniu. Na razie jeszcze nikogo tam nie ma. Tu jest nasz strumień, w tych krzaczorach płynie nasz strumień, a ten znak wyznacza granicę naszej wsi. Wieś nazywa się Beryn Arbor. I jak widzicie, jest tam taki napis na dole AONB i to jest skrót i oznacza Area of Outstanding Natural Beauty, czyli teren chroniony, coś a la park narodowy. I nasza wieś, ze względu na swoje walory przyrodnicze i zasoby naturalne w postaci drzew, strumieni, jest po prostu objęta ochroną. Także tak wygląda to z zewnątrz. Tu jest wejście dla pieszych. Między tymi szarymi znakami jest ścieżka dla pieszych. No chodź, Dieselek, chodź. Dieselek nie chce tam iść, więc nie pójdziemy. Między tymi dwoma szarymi znakami jest wejście na nasze pole namiotowe. Tuż po drugiej stronie zaczyna się ścieżka nad morze. Tam za tym zielonym znakiem, to już widzieliście to. Proszę nie jeździć, filmuje się. No niestety, jest asfalt, są samochody, czasami przejeżdżają, nawet u nas. Tam za zielonym znakiem jest ścieżka nad morze, widzieliście to w filmiku o 200 schodach. Tam mamy pub, bardzo miły, ekskluzywny, dosyć drogi. Tutaj mamy przystanek autobusowy, z którego można dojechać do Barnstaple, to jest takie większe miasteczko w okolicy. Mamy też nasz znak, o którym mówiłam wcześniej. I to już jest droga do naszego parku. Uciekamy stąd, bo zaczyna się ruch. To widzą nasi goście zmierzający na nasz kemping. Nasi goście wjeżdżają w taki tunel zieleni. Teraz już rozumiecie, dlaczego ten obszar jest chroniony. Jeszcze zanim dojadą na naszą recepcję, mogą zanurzyć się w zieleni. I powiem Wam, że kiedy szukaliśmy pracy, byliśmy na kempingu w Walii, byliśmy tam na rozmowie kwalifikacyjnej i ten kemping, no dobra, miał basen, miał restaurację, miał świetną infrastrukturę, ale było tam bardzo mało drzew. W porównaniu do naszego kempingu, na którym teraz pracujemy, tam nie było drzew w ogóle. I całe miejsce przypominało bardziej parking, taki Wohnmobil-Stellplatz, które widywaliśmy w Niemczech, nawet w miejscach industrialnych jak Oberhausen. Bardziej to właśnie przypominało nam taki Wohnmobilplatz niż kemping, bo kemping to powrót do natury, przynajmniej dla nas. I kiedy przyjechaliśmy tutaj po raz pierwszy, jeszcze te wszystkie drzewa były ogołocone, już wyobrażaliśmy sobie, jak to będzie wyglądało latem i byliśmy wdzięczni losowi za to, że nie dostaliśmy pracy w Walii na parkingu. Jak widać, otaczająca nas zieleń to plac zabaw nie tylko dla ludzi, to także wspaniały wypoczynek dla psów. Diesel uwielbia naszą okolicę, ma więcej spacerów niż kiedykolwiek i nasz kemping też jest przyjazny psom. Można przyjechać z pieskiem, ale trzeba pamiętać, żeby był na smyczy, no i żeby smycz trzymał człowiek. Czasami widujemy psy na smyczy, ale nikt ich nie prowadzi. Pies sam sobie biega, ale jest na smyczy. Smycz z dołączonym na końcu człowiekiem. To jest idealny scenariusz. Och, Pancio, poczekaj, bo tu wszystko tak pięknie pachnie, ja muszę wszystko sprawdzić. To chyba był jakiś inny pies. Chyba będę musiał zaraz oznaczyć teren. Ty sobie kręć, a ja sobie będę wąchał. Gdzie mój pies? Patrzcie, nie ma psa, schował się w zieleni. Mój romantyk uwielbia wąchać kwiaty, trawy. I oczywiście, jak na prawdziwego wilka przystało, zaznaczać teren.
prawda, że to jest fantastycznie? Od pierwszych dni, od pierwszej chwili pokochaliśmy to miejsce. A pierwszy raz byliśmy tu w listopadzie, lało, drzewa były ogołocone, wiało, było strasznie, ale odczuwaliśmy tutaj spokój od pierwszej chwili, jak tylko wyszliśmy z auta. A wtedy mieszkaliśmy w Plymouth, pracowaliśmy w McDonaldzie i generalnie czuliśmy się beznadziejnie. Wróciliśmy z podróży i byliśmy mega przygnębieni. Nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy pracy, nie mieliśmy gdzie mieszkać. I nagle znaleźliśmy się tutaj. A? Raz na wozie, raz pod wozem, co? Takie jest życie. I właśnie nawet wtedy w listopadzie zakochaliśmy się w tym miejscu. A teraz to już aż trudno opisać słowami, jak jesteśmy tutaj szczęśliwi. W dużej mierze dzięki otaczającej nas zieleni. I jest to oparte i udowodnione naukowo, tak. I to nie amerykańscy uczeni dowiedli tym razem. Tym razem japońscy. Ale o tym w dalszej części filmiku. Bystre oko dojrzy nad strumieniem kampera. Kampera, przedsionek i rower pokryty plandeką. Jeszcze zimą było nas widać jak na dłoni. Teraz wszystko zaczęło zarastać. Ale tam, właśnie tam... Och, te ptaki są cudowne. Aż mi jest głupio mówić, żeby im przerywać. Więc zimą było nas tutaj widać jak na dłoni z drogi. Teraz już mniej, bo zieleń nas pięknie zasłania. Ale właśnie tam jest nasz dom, nasz kamper, w którym mieszkamy już na stałe ponad rok. Doszliśmy już na miejsce i jak widzicie, tak jak obiecałam, na naszym kempingu jest mnóstwo zieleni i mnóstwo drzew. Wszak jesteśmy na obszarze chronionym. I nawet jeżeli ktoś chciałby wyciąć te drzewa, to nie może. I bardzo dobrze, bo park istnieje już ponad 60 lat. I dzięki temu, że właśnie jest w tej strefie chronionej, mamy tutaj dużo pięknych, starych drzew. Niektóre straciliśmy, niestety. I zaraz wam pokażę drzewa, które nie przeżyły działalności człowieka. Jeżeli chwilami drastycznie się zatrzymujemy, to znaczy, że Dieselek, no chodź, Dieselek miał jakiś biznes do zrobienia i po prostu wymógł na mnie przystanek. Tak to jest, jak się filmuje z asystentem. Lubicie psy? Macie psy? Kto ma psa? Pochwalcie się swoim psiakiem w komentarzu. Przedstawcie swojego psiaka i napiszcie kilka słów o swoim psiaku. To jest nasze pole dla przyczep kempingowych i dla namiotów. I ma takie 3 sektory, można powiedzieć, 3 części. I między tymi 2 częściami tutaj kiedyś był piękny szpaler drzew. Dzisiaj zostało nam dosłownie kilka. I między nimi są takie zielone krzaczki. Widzicie? Zaraz sobie obejrzymy je z bliska. Jak widzicie, to wcale nie krzak, tylko porośnięty kikut. Tutaj kiedyś rosło drzewo, później zostało ścięte, a dzisiaj porasta je bluszcz. Z daleka wygląda jak krzak, ale to nie krzak. Tutaj kiedyś było drzewo. Tutaj przed samą recepcją mamy niestety świeży ślad ludzkiej zbrodni. Jeszcze niedawno było tutaj piękne drzewo. Jak się tutaj wprowadziliśmy, jeszcze tutaj było, jeszcze tutaj stało. I widzicie, że ono w środku ma inny kolor. Ta żółta część to jest właśnie spróchniała część. I co się wydarzyło? Drzewo zaczęło próchnieć od środka, więc nasi szefuncie wezwali tree surgeon. To jest taki specjalista od drzew, który ocenia stan drzew i zdrowie drzew, przycina je w sposób fachowy, tak żeby ich nie uszkodzić, żeby ich nie zniszczyć. Co się stało z tym drzewem? Niestety, w pewnym punkcie swojego życia spotkało ludzi, którzy chcieli oglądać telewizję i wwiercili się w nie, żeby zainstalować talerz satelitarny, żeby móc oglądać telewizję. I ta dziura wyrządziła takie szkody, że drzewo zaczęło próchnieć. Przez ten otwór na śrubę, nawet jeżeli śruba już została usunięta, drzewo się nie zagoiło. Zaczęła tam wciekać woda do środka, do samego serca drzewa i zaczęło toczyć je próchno.
Do tego stopnia, że drzewo stało się niebezpieczne i musiało być wycięte. Także przez ludzką głupotę drzewo, które stało tu na oko, podejrzewam, że ponad ze 100 lat, sądząc po objętości tego pnia. A propos, wiecie jak ocenić wiek drzewa na podstawie obwodu pnia? Wiecie? Jeżeli wiecie, to piszcie. Jeżeli jesteście ciekawi, to znajdźcie. Więc przez jednego człowieka, przez jeden talerz satelitarny straciliśmy cudowne drzewo. I kiedy przyjechała ekipa, żeby je wyciąć, zajęło im to cały dzień. Grupa 6 robotników pracowała cały dzień nad ścięciem, pocięciem na kawałki i wywiezieniem naszego drogiego drzewa. I naprawdę, w parku to był dzień żałoby. Kto się tak cieszy? Spotkaliśmy po drodze Marka. Od razu go Diesel wypatrzył. No chodź, Dieselek, chodź. Teraz Dieselek będzie chciał iść za panciem, tak? Dobry piesek. Siad. No, pokaż wszystkim, jaki jesteś mądry. Dobrze. Teraz pancia sięga po smakołyk. Dobry piesek masz. No chodź, idziemy do lasu. No więc, jak już mówiłam, park istnieje tutaj od jakichś 60 lat i zmieniał ręce, zmieniał właścicieli i niektórzy dbali o niego bardziej, niektórzy mniej. I czasami właśnie widzimy ślady szkód różnych, wyrządzonych naturze. Bo tak naprawdę 60 lat, no w skali życia człowieka to może jest dużo, ale w skali życia ziemi i drzew i natury to jest nic. Zapewne zgodzicie się ze mną, że w takich terenach zielonych, w lesie, w parku, dobrze nam się wypoczywa. Zwalnia nam puls, relaksujemy się, odprężamy. Czy znacie kogoś, kto nie lubiłby śpiewu ptaków, kto nie lubiłby szumu wiatru, czy kto nie lubiłby takiej ciszy w zielonym miejscu? Wyobraźcie sobie, że te badania zaczęły się już w latach 80. w Japonii. Jednak Japończycy udowodnili to, co wiele osób czuje instynktownie, że zieleń, że przyroda dobrze na nas wpływają. I rzeczywiście, tak jest. W latach 80. Japończycy byli tak zestresowani, że rząd sformułował program medyczną terapię leśną, która polegała, uwaga, nie na przyjmowaniu leków, ani mówieniu w grupach o swoich problemach. Terapia polegała na przebywaniu w lesie. I zaobserwowano, że już nawet godzina dziennie w lesie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. Obniża nam się ciśnienie krwi, spada nam poziom hormonów stresu, tak zwanego kortyzolu, wzrasta nam objętość limfocytów we krwi. To są te dobre przeciwciała, które chronią nas przed różnymi choróbskami. Olejki eteryczne spływają na nas kojąco i relaksująco, zabijają bakterie i pomagają nam się odprężyć. Także las to nasze dobrodziejstwo, las to nasza szansa na walkę ze stresem. A pojęcie technostres, stres związany z przebywaniem w pomieszczeniach, gdzie jest dużo komputerów i używanie technologii, pojęcie technostresu pojawiło się już 35 lat temu. Wyobrażacie sobie, jakie są poziomy technostresu dzisiaj w erze internetu, smartfonów i social media? O co chodzi w Shinrin-yoku, tak zwanych kąpielach leśnych? Chodzi o to, żeby iść do lasu i odczuwać go swoimi wszystkimi zmysłami, żeby otworzyć się na las. Koniecznie bez telefonu, koniecznie bez aparatu. Jeżeli możecie, to na boso. Angażujemy swój wzrok, swój słuch, zmysł dotyku i pozwalamy, żeby las nas otulił. Można przytulić się do drzewa, można tarzać się w trawie, można chodzić na boso, można biegać, można tańczyć, można śpiewać po cichutku, byleby nie zakłócać tej ciszy i ptaszków wspaniałych. Na tym polega właśnie leśna terapia. Takie to proste, prawda? Pewnie wielu z Was odkryło to już dawno temu bez żadnych badań. Jednak ostatnio zainteresowano się tym nurtem
bardziej, ponieważ poziomy stresu na świecie osiągają wręcz poziom epidemiologiczny. Mamy do czynienia z epidemią stresu. Dlaczego mamy takie problemy ze stresem? Ponieważ człowiek jako gatunek naturalnie należy do lasu i nasze mózgi, nasze organizmy jeszcze nie przystosowały się do życia w pomieszczeniach, do życia w miastach. Jeżeli założymy, że cała historia Ziemi skupia się w ostatnich 24 godzinach od aktualnego momentu, to człowiek pojawił się dokładnie sekundę temu i większość swojej sekundy spędził w lesie. Dlatego źle czujemy się, jak ta pani. Trzeba jej zapisać leśną terapię. Godzina spaceru w lesie dziennie i pani koszelek przejdzie. No więc jak mówiłam, większość naszego życia jako gatunek spędziliśmy w lesie. Dopiero niedawno powstały miasta. Domy murowane, już nie wspominając o ostatniej technologii. A tutaj rośnie nasz bohater, nasz wspaniały dąb. Między jeziorkiem a blokiem z prysznicami rośnie dąb, który nie ma jeszcze imienia. I zachęcam Was, żebyście pomyśleli i wymyślili imię dla naszego wspaniałego dębu. Ostatnio próbowałam oszacować jego wiek właśnie na podstawie objętości pnia, na podstawie obwodu pnia. I pień na wysokości 1 metra od ziemi ma jakieś 4,5 metra w obwodzie. 4,5 metra. I znalazłam taką formułę na określenie wieku drzew, chociaż to jest chyba bardziej taka formuła dla przedszkolaków. Pewnie istnieją jakieś inne sposoby, żeby określać wiek drzew, więc czekam na Wasze propozycje. Jeżeli takie znacie, to podzielcie się w komentarzu. To drzewo według moich wyliczeń ma jakieś 160 lat, jednak kiedy rozmawiałam z właścicielem parku, powiedział mi, że ich tree surgeon określił wiek naszego dębu na między 400 a 800 lat. Ja nie będę się kłócić ze specjalistą, ale nawet jeżeli to 200 lat, to i tak jest to niewyobrażalne w skali naszego życia. Dlatego właśnie warto pomyśleć nad ochroną drzew i warto pomyśleć o tym, że to jest nasze naturalne środowisko, to środowisko nas leczy, to środowisko nas ratuje przed nami samymi tak naprawdę, przed tym jak żyjemy. Można by o tym długo opowiadać. W każdym razie mam nadzieję, że zrozumieliście, jakie jest znaczenie i wartość drzew i lasów i jak ważne dla nas jest to, żeby je chronić. To jest nasz azyl, to są nasze płuca, to jest nasza szansa na jakiś powrót do swojego prawdziwego, naturalnego, spokojnego ja. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani leśną terapią, to zapraszam Was na naszą stronę www.kazik.tv, gdzie piszę o tym troszeczkę więcej. Piszę też, gdzie można coś takiego uprawiać w Polsce i piszę o takich pierwszych doświadczeniach, o takich wskazówkach dla tych, którzy chcieliby spróbować tych aktywnych kąpieli leśnych. Także zapraszam Was na stronę, czekam na Wasze komentarze, a tymczasem wracam do kampera, bo czas zająć się obiadem, czas zrobić chleb na jutro. Chcecie zobaczyć, jak robią chleb w kamperze? Ktoś jest tym zainteresowany? Być może to temat na kolejny odcinek. Jeszcze raz dziękuję za to, że mnie oglądacie. Pozdrawiam Was serdecznie z naszego parku, z naszego miejsca codziennej leśnej terapii. Pa, pa! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.